Jeżeli macie już biga albo dopiero się zastanawiacie, jak go ogarnąć w praktyce, to ten materiał jest właśnie dla Was, ponieważ krok po kroku pokażę Wam, co to za przynęta, jak działa, gdzie ją stosować oraz przede wszystkim jak ją prowadzić, żeby działała skutecznie. Dodatkowo pod materiałem macie rozdziały, możecie sobie tam kliknąć i od razu Was przeniesie w odpowiednie pytanie, natomiast polecam oglądać cały materiał, bo może czegoś nowego się dowiecie, może coś nowego złowicie. Lecimy! Przede wszystkim Big to najmniejszy wirujący ogonek w ofercie Spinmat, bo ma zaledwie 4 gramy i 4,5 cm. Oczywiście jest bardzo mały, ale właśnie ta jego mikroforma to coś, co daje mu przewagę w konkretnych momentach, a i nie przeszkadza, żeby złowić naprawdę duże ryby. No i tu się pojawia pytanie, jakie ryby będą nim zainteresowane. I Big to głównie przynęta okoniowa. Kształtem i pracą ma przypominać narybek, ale z powodzeniem będzie również łowić pstrągi, klenie, jazie i szczupaki. Co w takim razie wyróżnia Biga na tle innych przynęt? Przede wszystkim ciągła praca skrzydełka. To bardzo duży atut, bo często przynęty pracują tylko przy prowadzeniu, trzeba je podbijać, ciągnąć, żeby coś się działo. W tym wypadku jest inaczej, bo Big pracuje cały czas. Gdy wpada do wody, zaczyna się kręcić od razu i kręci się nawet przy minimalnym ruchu. Dla ryby może wyglądać przez to jak ranny narybek albo uciekająca zestresowana rybka, która będzie łatwym po prostu celem. Kolejnym atutem Biga jest to, że jest bardzo reaktywny. Malutkie poruszenie wędki, jeden obrót korbką powoduje, że on po prostu żyje w tej wodzie i tak naprawdę nieważne, czy prowadzisz subtelnie, czy agresywnie, on zawsze będzie coś sobą reprezentował. Jeszcze jeden atut jest taki, że podczas prowadzenia nie skręca żyłki. Korpus drży, a skrzydełko obraca się, więc wystarczy tylko przypon wolframowy i działa bezproblemowo. Jeżeli chodzi o to, na jakich łowiskach błyszczy najbardziej i jaki ma zasięg rzutu, to też mamy na to odpowiedzi. Sprawdza się świetnie w wodach miejskich, kanały, porty, odcinki rzek w miastach, czyli miejsca, gdzie ryby są ostrożne. Big potrafi być wtedy ripostą na tą ostrożność. Działa również dobrze w małych rzekach, płytkich zatokach jezierowych, gdzie można prowadzić go nad roślinnością wodną. Dodatkowo podwójny hak pomaga częściowo unikać zaczepów. A jeżeli chodzi o głębokość łowienia, to optymalna praca to od 1 do 3 metrów, a rzucać można nim całkiem daleko pomimo wagi dzięki zasłudze kompaktowej budowy i dobrze wyważonego korpusu. Więc nawet przy delikatnym sprzęcie można celnie i daleko obławiać konkretne punkty. Skoro już wiemy, co to za przynęta, jak działa, gdzie nią łowić oraz co, to nadszedł czas na najważniejsze pytanie, czyli jak nią łowić, żeby było skutecznie. I tu tak naprawdę od razu dobra wiadomość dla wędkarskich amatorów tak naprawdę, bo wystarczy go wrzucić do wody i on po prostu będzie sobie dobrze radzić, będzie od razu pracować, więc naprawdę nie potrzeba wyjątkowego wysiłku. Ale jeżeli chcemy wycisnąć z niego 250-300%, no to oczywiście wyróżniam 3 podstawowe techniki, które raczej każdy zna, ale w formie przypomnienia. Pierwsza, jednostajne ściąganie. Najprostsze i wbrew pozorom bardzo skuteczne. Wrzucasz przynętę, liczysz parę sekund, żeby osiągnąć konkretną głębokość i po prostu zwijasz żyłkę lub plecionkę równym tempem. Drugie, czyli jigowanie w tonie lub nad roślinnością, to już bardziej aktywna technika. Wrzucasz przynętę, pozwalasz jej opaść na głębokość, w której spodziewasz się ryb i zaczynasz pracować szczytówką, lekko ją podbijając na raz, na 2, na 3, a jednocześnie wybierasz luz żyłki korbką, po czym puszczasz ją w opad i powtarzasz. Trzecie, czyli klasyczne łowienie z opadu. To jest bardzo skuteczna technika, kiedy ryby żerują przy dnie. Czyli rzucasz, pozwalasz przynęcie opaść do dna, robisz 2-3 obroty korbką, wolniej lub szybciej w zależności od aktywności ryb, mogą być połączone z podbijaniem i znowu pauza. Opad, obserwujesz szczytówkę, bo wtedy najczęściej spodziewasz się brania, kiedy przynęta bezwładnie wiruje i opada w dół. Dla wielu ryb wygląda to jak ostatnie tchnienie ofiary. I pamiętajcie, Big świetnie reaguje na kombinację. Taka zmienna prezentacja między technikami często prowokuje ryby do brania, szczególnie te, które się dalej przyglądają, a jeszcze nie zaatakowały. A jeżeli chodzi o dobranie zestawu do Biga, to tak naprawdę nie ma tutaj większej filozofii, nie trzeba czegoś super drogiego, wystarczy, że Wam po prostu kij dobrze leży w ręce i już będzie dobrze. Natomiast dla tych, którzy chcą coś optymalnego, no to tutaj gdzieś za mną pojawi się tablica ze szczegółami, z liczbami i tak dalej. Zobaczcie sobie. Ostatnie co poruszę to oczywiście kolory, bo Big ma aż 10 wariantów kolorystycznych, dzielonych na naturalne, jaskrawe i kontrastowe. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat dobierania kolorów do konkretnych warunków, to oczywiście odsyłam Was do naszej serii shortów na YouTubie. Natomiast najbardziej uniwersalnymi wyborami przez wędkarzy będzie na pewno Natural, Okoń i Fire Tiger. Oczywiście nie ma najlepszego koloru Biga, ale jeśli rozumiecie te warunki łowienia i zachowania ryb, to łatwiej będzie dobrać ten skuteczny. No i to
to tyle, jeżeli chodzi o kolorystykę. Mamy chyba już komplet. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście cała sekcja komentarzy jest dla Was. Pytajcie tam odnośnie Biga, innych przynęt, na wszystko postaramy się odpowiedzieć. No i byłoby nam też bardzo miło za jakąś małą subskrypcję, za jakieś polubienie. I to chyba tyle już z mojej strony. Żegnam się z Wami i do zobaczenia nad wodą. Hej!